Cześć, ja się nazywam Samuel i jestem profesjonalnym malarzem figurkowym. Ale dzisiaj jest gorąco. Jakiś dramat po prostu. A co zrobicie, jeżeli powiem wam, że figurek do Infinity nie da się malować tak samo jak Warhammerów? Ale za to powiem wam, jak moim zdaniem dobrze jest malować figurki do Infinity oraz pokażę, jak wykonać taki model. I tak w ogóle w dzisiejszym odcinku mamy sobie do zrobienia giveaway. To znaczy, wiecie, ja wam mówię, jakieś warunki do spełnienia, a w zamian dostaniecie ode mnie coś fajnego. A tym czymś fajnym jest to. Słuchajcie, to jest podręcznik, właściwie dwa podręczniki. Jeden to jest lore, a drugi to są zasady właśnie do Infinity, do najnowszej edycji po prostu. Każdy z tych podręczników jest mniej więcej wart na rynku około 250 zł, więc no, nagroda jest całkiem niezła. Mam wam do rozdania dwa takie podręczniki, które dostałem właśnie w tym celu od Corvus Belli. Corvus Belli również wysłało mi figurkę właśnie na potrzeby tego filmu, żebym nauczył was malować Infinity. I muszę powiedzieć, że chyba wybrałem sobie jeden z najlepszych momentów do zrobienia tego filmu, ponieważ jest teraz dosłownie tak gorąco jak w Hiszpanii, a Corvus Belli to jest właśnie firma, która pochodzi z Hiszpanii i jest odpowiedzialna za stworzenie całego tego uniwersum Infinity. Ten film powstał dzięki wsparciu patronów. Jeżeli chcesz mieć dostęp do kameralnej, ale bardzo aktywnej społeczności, oglądać miesięczne streamy, również te, które się odbyły już wcześniej, i brać udział w losowaniu nagród, to nie byle jakich nagród, wpadnij na mój profil na Patronite, link jest w opisie i wybierz próg, który ci najbardziej odpowiada. Jeżeli jesteś moim zagranicznym widzem i chcesz mi pomóc tłumaczyć ten film na inne języki, to zachęcam cię do wsparcia profilu na Patreonie, gdzie zbieram fundusze na opłacenie profesjonalnych tłumaczy. No dobrze, to teraz jakby kontynuując myśl przewodnią z początku filmu, skoro figurek do Infinity nie malujemy tak samo jak figurek do Warhammera czy do planszówek, no to jakie są różnice? Przede wszystkim figurki do Infinity to modele metalowe, a skoro to modele metalowe, to znaczy, że musimy zastosować zupełnie inny podkład i w inny sposób je sklejać. W przeciwnym wypadku cała farba zlezie nam z modelu przy najmniejszym dotknięciu. O tym, jak składać figurki metalowe i jak podkładować i jakiego podkładu używać, możecie dowiedzieć się z tego filmu, który teraz macie podlinkowany w rogu. Różnica numer 2 to skala. Chodzi tutaj o to, że Warhammery, czy to Age of Sigmar, czy to Warhammer 40 000 są robione w tak zwanej skali Heroic. Chodzi o to, że tam wszystko jest przerośnięte. Głowy są większe, ręce są większe, no generalnie taka stylowa. Ma to pewne odzorowanie w malowaniu. Infinity natomiast jest skalą po prostu realistyczną. Czyli jak sobie porównacie model człowieka z Infinity, przystawicie go do modelu człowieka z Warhammera, no to różnica będzie bardzo, bardzo duża. To, co jest dla nas najbardziej istotne w tym, to to, że skala Warhammerowa wybacza nieco więcej błędów. Skala Infinity, czyli ta właśnie realistyczna, tu się troszeczkę musicie bardziej postarać. Kolejna różnica to jest ilość detali. Nawet najprostsza figurka do Infinity będzie miała więcej detali i szczegółów niż podobna figurka z Warhammera. Jak wiecie, ja nie gram w figurki już od jakiegoś czasu, ale jest jeden aspekt, o którym chciałbym wspomnieć, który może mieć dla was znaczenie, jeżeli lubicie kolekcjonować te figurki. To znaczy, Infinity jest skirmiszem, a nie tak jak Warhammer, gdzie kolekcjonujecie ogromne armie i tych figurek jest mnóstwo. Nie, w Infinity duża armia to kilkanaście modeli. Dlatego każdy model się liczy i to też jakby troszeczkę inaczej rozkłada akcenty, jeśli idzie o czas spędzony na malowaniu, jakość tego malowania i tak dalej. Ponieważ jeżeli wasza armia ma powiedzmy 10 figurek, każda ta figurka się liczy, każda jest istotna, to czas i praca włożona w każdy ten model zupełnie inaczej się liczy, niż gdy malujecie po prostu kolejnych 10 Space Marinesów, prawda? Kolejna różnica to jest atmosfera. Jak widzicie, to jest taki, ja to nazywam high-tech, to jest trochę taki cyberpunk. Generalnie rzecz biorąc, mechy, kosmos, science fiction, tego typu sprawy, ale dużo czystsze, dużo bardziej eleganckie, neonowe, no nie jest to fantasy, zdecydowanie, jeśli już możemy to porównywać właśnie do Warhammera, gdzie jednak mimo wszystko Warhammer w swojej stylistyce, nawet jeżeli jest malowany na czysto, jest dużo bardziej właśnie taki
gotycki, ciężki ten klimat jest, niż w Infinity, gdzie jest zupełnie inna stylistyka i taką stylistykę po prostu trzeba lubić. Albo spróbować. No to lecimy po kolei. Jakie są kroki, żeby pomalować model do Infinity? Najpierw ten model składam. I tak jak mówiłem, jeżeli nie wiesz dokładnie jak to zrobić, obejrzyj film o składaniu modeli. Tam jest to wszystko wytłumaczone i pokazane na przykładzie. Potem jest podkład. I dobrze jest tutaj użyć podkładu do modeli metalowych. Ja osobiście zdecydowałem się na użycie podkładu przezroczystego, rozcieńczonego, dedykowanym thinnerem od Mr. Hobby. Można też użyć jasnego podkładu, który nie jest przezroczysty i też nadaje się do modeli metalowych, również od Mr. Hobby. Osobiście unikałbym podkładów Vallejo. Ja wiem, że Angel Giraldes je lansuje, ale mam wrażenie, że on nigdy chyba tymi modelami nie grał. Chodzi mi o to, że podczas gry przestawia się figurki i taka figurka się po prostu wywróci, no to mamy mały problem. Ponieważ robią się obicia, farba złazi z modelu, jeżeli ten podkład dobrze się nie trzyma. No i o to chodzi, tak? Każdy milimetr się liczy w przypadku tego typu modeli, dlatego pracuję aero, by kłaść cieniutkie warstwy. Kiedy już zapodkładujecie ten model, dobrze jest, moim zdaniem, zostawić go na jakiś czas, niech ten podkład stężeje. Ja wiem, że Mr. Hobby podaje, żeby już po 20 minutach można malować. Zostawiłbym go na godzinę, dwie. A najlepiej, jeżeli jesteście w stanie to zrobić, złóżcie sobie modele, spsikajcie je podkładem i zostawcie na noc. I po prostu niech to cała chemia tam ładnie stężeje, zadziała i zabezpieczy wam po prostu model. Kolor pierwszy to kolor cienia. Z racji tego, że użyłem podkładu, który jest przezroczysty, no to lecę bezpośrednio z Dark Prussian Blue, który jest dosyć ciemnym niebieskim kolorem. Oczywiście, jak zazwyczaj w przypadku figurek bywa, nie jesteście tak do końca ograniczeni, jeśli idzie o dobór kolorów, ale ja będę podczas tego tutoriala trzymać się jakby takich wytycznych, które dotyczą akurat tej frakcji, jaką jest Panoceania. Czyli będzie model malowany głównie na niebiesko. Kolor drugi to rozjaśnienia. W tym przypadku używam Flat Blue, po prostu jaśniejszy niebieski niż poprzedni. I kolor trzeci to jeszcze jaśniejszy kolor, którym maluję po prostu bardzo jasne punkty. I tutaj ważne jest to, żeby nie przegiąć, czyli żeby zachować jednak każdy z tych kolorów na tym modelu, żeby nie zapsikać poprzednich barw i z każdym kolejnym zmniejszać obszar, po którym malujecie. I teraz mamy krok czwarty. Tym krokiem czwartym jest Dark Lining. Normalnie, gdybyśmy malowali Warhammera, w tym przypadku użyłbym washa, tak? Znaczy, położyłbym pozostałe kolory i dopiero wtedy użyłbym washa. Tutaj jednak robię Dark Lining. Dlaczego robię Dark Lining? Ponieważ w ten sposób, co prawda dużo więcej wykonam pracy, ale za to każdą szczelinę jestem w stanie ładnie zaakcentować ciemnym kolorem. Gdybym użył washa, istniałoby bardzo duże ryzyko, że zalałbym po prostu detale. W tym przypadku akurat, z racji tego, że ten model jest niebieski, decyduję się zmieszać dwa kolory, czarny i niebieski z serii Model R. I z serii Model R dlatego, że one mają w sobie trochę flow improvera, retardera i generalnie trochę wolniej schną, a co przy takiej pogodzie jest zwłaszcza przydatne. Kolejny krok to pozostałe kolory bazowe, które maluję również na modelu. I teraz to można robić zamiennie moim zdaniem z krokiem poprzednim, czyli w zależności od tego, co malujecie, możecie zdecydować się malować te kolory bazowe jeszcze przed robieniem linii, bądź na zmianę. No, mówię, kwestia jest naprawdę zależna od tego, czy malujecie tylko i wyłącznie jakiegoś mecha, czy malujecie też postać ludzką, czy bardziej organiczną. W każdym wypadku, tak, jeżeli pamiętacie, jak uczyłem was malować pędzlem i aerografem, no to właśnie tutaj ma to zastosowanie. Czyli jeden kolor, budujemy rozjaśnienie od jasnego do ciemnego przy pomocy aerografu, potem jest kolejny kolor i robimy to samo, uważając przy tym, żeby nie zabrudzić wszystkiego wokół i tak dalej. Jeżeli nie wiecie, o czym mowa, no to standardowo w tym rogu znajdziecie link do filmu o pracy pędzlem i aerografem, który wam się przyda po prostu. No i krok kolejny to są rozjaśnienia. I powiem tak, waszą najbardziej istotną techniką, z której podejrzewam, że będziecie korzystać, to jest po prostu krawędziowanie. Znowu odsyłam do właściwego filmu, jeżeli nie wiecie, jak się za to zabrać. Jest podlinkowany na górze. Modele Infinity tak się składa, że mają naprawdę bardzo dużo tych krawędzi. Ta stylistyka ich po prostu właśnie taka jest.
Jest dużo takich ostrych przejść, ostrych punktów i te krawędzie po prostu robią robotę. Przy okazji, z racji tego, że wcześniej zostały pomalowane szczeliny przy pomocy techniki zwanej darkliningiem, teraz kładąc jaśniejszy kolor na krawędzi, robicie bardzo duży kontrast. Jest bardzo duży skok kolorystyczny przy bardzo wąskich liniach po prostu. I to bardzo dobrze wygląda. No i kiedy zrobimy już te wszystkie rzeczy, tak na dobrą sprawę możemy zacząć się bawić jak chcemy. Chodzi mi o to, że poprzednie kroki, które wam podałem, to jest taka baza, to jest takie minimum, żeby pokazać wam, jak po prostu podejść do tego tematu. W przypadku rozbudowywania modelu, no to tak jak mówię, możecie robić co chcecie. Możecie robić dodatki, robić podstawki, możecie robić weathering delikatny, rozmiękczać cienie przy pomocy aerografu, OSL, tego typu rzeczy. Ba, możecie nawet się bawić we freehandy, jeśli chcecie, chociaż do tej skali to sądzę, że wolałbym używać kalkomanii. Myślę, że dużo lepiej by się sprawdziła w tym przypadku. Jak mówiłem, nie używamy washi, przynajmniej nie w takim typowym rozumieniu, ponieważ zaleją detale. Z tego samego powodu na waszym miejscu nie korzystałbym z kontrastów. No chyba, że wam nie przeszkadza to, że model, który ma ślicznie wyżejbioną twarz i tonę szczegółów na niej, po prostu później będzie wyglądać, jakby przeszorował tą twarzą po asfalcie i tylko jest kropka, oko, usta, nos i właściwie tyle. Jeżeli natomiast używalibyście washi jako glazów, czyli rozcieńczając je z wodą, wtedy ok. Zresztą widzicie, nie bez powodu człowiek, który jest odpowiedzialny za stworzenie całej tej linii, czyli właśnie Angel Giraldes, tak się nauczył malować, czyli przy pomocy glazów, bardzo rozcieńczonej farby i kładąc cieniutkie warstwy na modelach, ponieważ właśnie takie figurki malował, więc siłą rzeczy to wszystko na siebie wpływało. I teraz moim zdaniem figurki od Corvus Belli nie są dobrym wyborem, jeżeli jesteście dopiero początkujący i to właściwie wasze pierwsze modele i nic wcześniej w życiu nie malowaliście. Jeśli tak jest, to sięgnijcie po Warhammery. Po prostu uprościcie sobie życie, załapiecie podstawy i tak dalej. Natomiast jeżeli szukacie pewnego wyzwania, jesteście już na poziomie przynajmniej średnio zaawansowanym, znacie podstawowe techniki i chcecie sprawdzić je na ciekawym modelu, no to moim zdaniem właśnie figurki od Corvus Belli są dla was. I tutaj wychodzi jakby jeden z plusów tego, że są wykonane z metalu, ponieważ łatwo je zmyć. W sensie bardzo łatwo je zmyć. Nawet możecie użyć nitro czy acetonu i temu metalowi się po prostu nic nie stanie. Więc możecie je szorować do woli i ściągnąć z nich wszystko. Ba, nawet jak dostaniecie gdzieś używane modele w jakiejś śmiesznej cenie, no to zmycie ich to jest chwila, moment. I już macie z powrotem gotowy materiał do malowania. Żebyśmy mieli jasność, to nie jest tak, że jeżeli nie macie aerografu, no to nie możecie malować Infinity. Możecie. Nikt wam tego nie zabroni, ale przyznam szczerze, że to bardzo pomaga, ponieważ właśnie aerograf ma tę właściwość, że malujecie cieniutkimi warstwami. Tak samo jakbyście robili to glazami. Cienkie warstwy nie zaleją detali, za to zbudują bardzo ładną kolorystykę na modelu. Bardzo ważne jest to, żebyście nie pomijali, broń Boże, etapu lakierowania modelu, ponieważ one są dużo bardziej narażone na zadrapania. Ja to nawet w trakcie malowania zdecydowałem się spryskać cały model lakierem, tym lakierem Premium od Vallejo, który dostaniecie w Mini Emporium, po to, żeby przypadkiem sobie po prostu czegoś nie zadrapać i nie zetrzeć. Zostawiłem taki lakier na bodajże godzinę, poszedłem zrobić obiad, zjadłem ten obiad i wróciłem do roboty i już można było na tym pracować. Natomiast zrobiło, moim zdaniem, zdecydowanie utwardziło to całą pracę, którą wykonałem pędzlem na tej figurce. Taka dodatkowa warstwa zabezpieczająca po prostu nie zaszkodzi. Kolejny plus figurek do Infinity to jest to, że one dają naprawdę dużo satysfakcji. I mówię to z perspektywy człowieka, który gdzieś tam na początku swojej drogi malarskiej miał do czynienia z Infinity i niestety nie od tej dobrej strony. Bardzo zraziłem się do tego systemu, bardzo zraziłem się do tych modeli przez tamtą sytuację. Kompletnie niesłusznie, ponieważ po latach jeden z moich zagranicznych klientów przyszedł do mnie i poprosił mnie o pomalowanie mu paru modeli do Infinity. Na początku byłem troszeczkę taki, no nie wiem, ale w końcu się zgodziłem i zrobiłem dla niego to zlecenie i byłem przezachwycony. Te kilka lat przerwy, co prawda, gdzie mój skill się rozwijał, gdzie moje zdolności rosły, ja się po prostu nauczyłem dużo lepiej malować, dużo bardziej kontrolować pędzel, sprawił, że byłem w stanie wycisnąć po prostu z tej figurki maksymalnie dużo satysfakcji, takiego fajnego sosu. I przyznam wam szczerze, że gdyby nie to, że mam jeszcze zlecenia do zrobienia i trochę pracy po prostu nad sklepem, gdybym sobie mógł tak siedzieć, to ten model wyciągałbym jeszcze bardziej i jeszcze bardziej i jeszcze bardziej, żeby pokazać
całą tą rzeźbę, która tam jest. Zdaję sobie sprawę z tego, że generalnie świat, uniwersum Infinity nie jest tak spopularyzowane jak Warhammer. Przynajmniej nie w naszym kraju, ponieważ no, jest cała rzesza ludzi, która po prostu kojarzy Warhammery z dzieciństwa, z młodości. Z czasów, gdy to hobby było jednak dosyć popularne wśród dzieciaków, młodzieży, potem trochę zanikło, teraz wraca, mam takie wrażenie. Ale zauważyłem, że w różnych środowiskach, kiedy rzuci się hasło Warhammer, ludzie mówią: tak, znam, kojarzę, tak, brat, kuzyn malował figurki kiedyś, wiem o co chodzi. A w przypadku Infinity, mimo że z tego co wiem, nie jest to wcale nowy i młody system, tak nie jest. Dlatego jak się za to właściwie zabrać i z którego punktu zacząć? Na początek mamy taką rzecz, taką grę planszową jak Aristeia. I do wszystkich tych osób, które kojarzą Warhammer Underworld ze swoimi sezonami i tak dalej, no to od razu wam mogę powiedzieć, że Aristeia jest czymś bardzo podobnym. Jest arena, są figurki, które się jakby dostaje w pudełku startowym i na zmianę gracze rozgrywają tury, przesuwając tam bodajże 4 modele, które wykonują pewne akcje. Jest to osadzone w uniwersum Infinity, daje ogląd na to, jaki jest klimat tego świata i pokazuje generalnie, czego można się po prostu spodziewać po tym. Dla osób, które lubią bitewniaki, ale w formie skirmisza, no to Corvus Belli przygotowało coś takiego jak Code One. Powiem tak, gdybym miał więcej czasu i siedziałbym jeszcze w figurkach, to pewnie bym w to grał, ponieważ ostatnią grą figurkową, która mnie urzekła, była Necromunda. Właśnie za swoją skirmishową formę. Code One natomiast to jest Infinity, ale z uproszczonymi zasadami, bo musicie wiedzieć, że generalnie Infinity w formie takiej pełnej, no to jest chyba najbardziej rozbudowany i taktyczny chyba system, przynajmniej z tych, o których słyszałem i które znam. Żeby było jasne, to jest o tyle fajne, że właśnie kupując figurki z dopiskiem Code One można grać w Infinity Code One, ale one również mają swoje zastosowanie w normalnym Infinity. W drugą stronę to niestety tak nie działa, czyli figurki ze zwykłego Infinity nie działają w Code One. Ten tag z Panoceanii na przykład jest właśnie z Code One, więc jeżeli podoba wam się taki model, no to podlinkuję go na dole i będziecie mogli go znaleźć. No i właśnie, no jeżeli to, czego doświadczycie grając w Aristeię czy w Code One wam się spodoba, no to możecie wejść w pełni w świat Infinity, no i doświadczyć go całkowicie, czyli właśnie grając w pełną wersję bitewniaka, do której mamy razem z Corvus Belli dla was te podręczniki. No dobra, a teraz co musicie zrobić, żeby zdobyć taki podręcznik? Warunek numer 1 to jest to, że musicie u mnie w sklepie, w Mini Emporium umówmy się, na 6 lipca. Do 6 lipca macie czas na to, żeby zakupić coś u mnie w sklepie właśnie od Corvus Belli. To może być Aristeia, może być to jakaś figurka jedna, może być to cały zestaw, jeżeli chcecie. Ważne, żeby to było coś od Corvus Belli. A ja spośród tych osób, które to zrobią w tym przedziale czasowym, sobie wybiorę 2 i te 2 osoby dostaną ode mnie po takim podręczniku. Tak po prostu wsunę ci haczem do paczki. Więc jeżeli otworzycie paczkomat i pudełko, którego się spodziewacie, będzie trochę zbyt ciężkie i zbyt duże, to znaczy, że wygraliście. I na sam koniec przypomnę wam o jeszcze jednej rzeczy. Jeżeli ta estetyka Infinity wam się podobają wam się te modele i chcielibyście nieco innego wyzwania malarskiego, a jednocześnie nie chcecie kupować całego boxa za nie wiadomo jakie pieniądze, tylko kupić sobie 1-2 modele, które wam wpadły w oko, na przykład takich dużych wilkołaków. Ja osobiście bardzo lubię tagi i takie, wiecie, walkery. Duże wilkołaki z karabinami, maszyny kroczące. Zdecydowanie to jest to, co bym brał. To jest możliwość zakupienia tych podręczników od Angela Giraldeza. Słuchajcie, one właśnie są o tym, w jaki sposób maluje się każdą frakcję do Infinity. No bo czego oczekiwać tak na dobrą sprawę od gościa, który stworzył cały ten styl wizualny tego systemu. I na koniec jeszcze jedna rzecz. Jeżeli jesteś ekspertem od Infinity, malujesz te figurki od samego początku, pomalowałeś ich więcej niż jakichkolwiek innych, znasz jakieś patenty, które również mogą usprawnić proces malowania i uprościć go dla osób początkujących, czyli nie doprowadzić do tego, żeby te figurki wyglądały po prostu źle, śmiało napisz w komentarzach. Sam się z chęcią dowiem, ponieważ nieczęsto zdarzają mi się akurat takie projekty, ja się specjalizuję raczej w Warhammerach, a człowiek uczy się przez całe życie i kto się nie rozwija, ten stoi w miejscu. Dziękuję wam za ten odcinek. Widzimy się prawdopodobnie w najbliższy weekend. Trzymajcie się.
Cześć.